Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i dzisiaj powiemy sobie o NVIDIA VRSS. Jak pewnie wiecie czy nie wiecie, NVIDIA to firma, która uwielbia przechwalać się swoimi produktami i technologiami. I bardzo często obiecują niestworzone rzeczy przed premierą, by później rozczarować niemal wszystkich, gdy dana karta graficzna czy jakaś technologia ujrzy światło dzienne. Dzisiaj będzie o VRSS, technologii, która ujrzała światło dzienne w 2020 roku i przeszła bardzo cichym echem, a miała to być rewolucja według NVIDII i youtuberów, którzy uwierzyli NVIDII na słowo, tworząc clickbaitowe filmy. VRSS podobno jest taką rewolucją i game changerem dla VR, że ma w bardzo prosty sposób zwiększyć jakość obrazu, nawet 8-krotnie zwiększyć jakość obrazu w naszych VR-owych okularach bez utraty wydajności. To brzmi niemożliwie, czyż nie? A jednak NVIDIA próbowała nas tym wszystkim okłamać. I dlatego dzisiaj specjalnie dla Was przetestowałem i zrobiłem gruby benchmark tej technologii, by rzeczywiście sprawdzić, czy naprawdę jakość jest lepsza i czy naprawdę nie straciłem żadnej dodatkowej klatki grając w jakąś grę. Bez zatrzymywania Was dalej, zobaczcie, jakie są tego wyniki. VRSS, czyli Variable Rate Supersampling, to technologia NVIDII polegająca na zwiększeniu jakości w naszych okularach w centrum emitowanego obrazu, pomniejszając jakość poza środkowym obszarem, co w teorii powinno poprawić wydajność gier i zwiększyć jakość obrazu, gdy patrzymy prosto. Technologia ta nie jest niczym odkrywczym. Technologia ta jest dość zbliżona do innej o nazwie Fixed Foveated Rendering, z której korzystają np. okulary Oculus Quest lub Pimax, by znacznie poprawić wydajność gier przy konfiguracjach tych urządzeń. Microsoft również wprowadził coś podobnego o nazwie Variable Rate Shading do DirectX 12 Ultimate, ale tutaj mamy do czynienia z ogólną implementacją dla gier VR. Średnica okręgu, w którym mamy rzekomo widzieć najlepszą jakość obrazu, jest zależna od tego, jak nisko wykorzystujemy naszą kartę graficzną, ponieważ VRSS w trybie adaptacyjnym załącza się tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy karcie graficznej się nudzi. Już po samej teorii można zauważyć, że VRSS nie przyda się osobom, którzy grają w gry VR na High lub Ultra. Co należy zrobić, by uruchomić VRSS, zapytacie? Trzeba wykonać kilka kroków. Po pierwsze, musimy posiadać kartę graficzną NVIDII z serii Turing lub nowszą, czyli np. RTX 2070, 2080, 3060 itd. Specjalnie nie powiedziałem o RTX 2060, ponieważ osobiście uważam, że ta karta jest za słaba, by użyć VRSS, ponieważ, przypominam, wasza karta graficzna nie może być w stresie. Drugim krokiem jest wybór gry, ponieważ VRSS jest kompatybilne tylko i wyłącznie z grami, które używają DirectX 11 i posiadają wbudowane wsparcie anty-aliasingu MSAA. Gdy już znajdziemy taką grę, w panelu sterowania NVIDII w zakładce Zarządzanie ustawieniami 3D wybieramy grę, która nas interesuje, po czym przy funkcji Wirtualna rzeczywistość, zmienne próbkowanie wysokiej jakości ustawiamy na adaptacyjne. I to by było prawie wszystko. Ustawiamy Super Sampling w SteamVR na 100%, uruchamiamy grę i w ustawieniach graficznych wybieramy Anty-aliasing MSAA 2x lub 4x. Tyle z teorii. Zadajemy sobie pytania, czy VRSS jest lepsze niż zwykłe zwiększenie rozdzielczości VR, co jest znanym i prostym trikiem na uzyskanie lepszej jakości obrazu? Czy nie lepiej po prostu włączyć anty-aliasing na maksa w grze i efekt nie będzie podobny? Czy VRSS rzeczywiście nie powoduje frame dropów? Czy wszystkie gry komputerowe działają z VRSS? Przeprowadziłem testy, by odpowiedzieć na te pytania. Do testów wykorzystałem mój komputer z Ryzen 9 3900X i RTX 2080 Super. Jako VR użyłem Valve Index w 120 i 80 Hz. Wybrałem 3 gry wspierające VRSS: Pavlov, Boneworks i Talos Principle VR. W każdej grze zrobiłem spacer po linii prostej, po przestrzeni, w której anty-aliasing jest mocno rekomendowany, by ominąć jaggies.
Wykonałem 5 spacerów z wyłączonym VRSS i antyaliasingiem w 100 i 150% rozdzielczości, z włączonym MSAA i 100% rozdzielczości, włączonym VRSS w trybie adaptacyjnym i włączonym VRSS w trybie zawsze włączonym, wymuszonym. No i cóż, zaczynamy od Boneworks. I co można zauważyć? 100% rozdzielczości w okularach wygląda dostatecznie. Widać przy siatce dużo postrzępionych linii, ale za to wydajność gry jest niemal perfekcyjna. Gra trzyma stałe 120 fps, a wykresy pokazują, że i procesor, i karta graficzna nie mają wiele do roboty. Teraz 150% rozdzielczości i choć obraz wydaje się ostrzejszy w oddali, to nadal widać postrzępione linie, ale nie aż tak jak wcześniej, co może sugerować, że im większy supersampling, tym lepiej kosztem zwiększających się wymagań. Teraz wracamy do natywnej rozdzielczości, ale za to uruchamiamy antyaliasing na 4x. I cóż mogę powiedzieć, ten antyaliasing bardzo dobrze sobie radzi w ukrywaniu jaggies kosztem tego, że obraz stał się mniej ostry. Brzmi to jak świetny balans. W takiej sytuacji, jeżeli wasz komputer utrzymuje stałe FPS-y, warto jest pomyśleć o zwiększeniu rozdzielczości. W moim przypadku można było zauważyć pomniejsze potknięcia. Dobrze, teraz przechodzimy do VRSS. W trybie adaptacyjnym, powiem wam szczerze, nie zanotowałem różnicy wizualnej w okularach. I patrząc prosto i patrząc na boki, to co za to zauważyłem, to niestabilny klatkarz, sugerujący, że technologia ta jednak nie działa tak po cichu, jak Nvidia opowiada. I ostatni spacer w Boneworks i tym razem VRSS jest zmuszony do ciągłego działania. Jaki mamy tego efekt? No bardzo niestabilne działanie przede wszystkim, co jest bardzo dziwne, ponieważ w teorii gra powinna chodzić lepiej niż przy użyciu samego antyaliasingu. A tu ząg. Teraz krótki podgląd 5 spacerów w przybliżeniu. Uważam, że 150% bez antyaliasingu i włączony antyaliasing bez VRSS wygrywają pod kątem jakość-wydajność. A przy VRSS nie widzę na tyle dużej poprawy, by tolerować te ciągłe czkawki. Tym razem Pawlow na mapie Santorini. I co możemy zobaczyć? Natywna rozdzielczość, brak VRSS i antyaliasingu oferuje ok jakość, świetną wydajność, ale niestety widać postrzępione linie cieni z dystansu. Przy 150% nadal widać postrzępione linie cieni, ale za to ogólna ostrość obrazu jest bardziej wyrazista w okularach. Przechodzimy do MSAA, ustawionego w Pawlowie na High. I choć nadal widzę postrzępione linie cieni, to jest ich zdecydowanie mniej, a sam obraz ponownie został wygładzony, przez co jest mniej ostry. I VRSS wjeżdża, proszę Państwa, ponownie z małym efektem i niestabilnym framerate'em, przez co technologia nie może poprawnie się załączyć. A VRSS zmuszony do działania jeszcze bardziej masakruje komputer, a ja nie notuję w okularach absolutnie żadnej poprawy wizualnej. Na koniec Talos Principle VR, dość wymagająca gra, dlatego z detalami zszedłem do medium, a częstotliwość gogli zmieniłem do 80 Hz. Jak to wygląda w naszych 5 scenariuszach? W 100% i 150% rozdzielczości, bez antyaliasingu i VRSS, gra wygląda dostatecznie, ale liście na drzewach generują ogromny shimmer. A cienie, tak jak zawsze, bez antyaliasingu, po prostu irytują. Gdy włączyłem MSAA, liście i cienie są ładnie wygładzone, a jakość obrazu jest na tyle dobra w tej grze, że nie przeszkadza fakt, że jest on mniej ostry niż bez antyaliasingu. No i przechodzimy do adaptacyjnego VRSS. I powiem wam szczerze, że w ogóle nie widziałem, by VRSS wizualnie działał. Przez ciągłe czkawki mechanizm nie potrafi się załączyć, lub efekt jest tak skromny, że moje oko po prostu go nie widzi. Dlatego też zrobiłem ten sam spacer ponownie, ale tym razem zmniejszyłem detale z medium do low, by zwolnić trochę przepustowość karty graficznej i nope, nadal nie widziałem poprawy. Przy wymuszonym VRSS pewnie was nie zdziwię, ale scenariusz znów się powtarza. Nvidia ewidentnie ma problem w poprawnym załączaniu technologii, by rzeczywiście działała bez utraty FPS.
I to tyle. Dojdźmy do konkluzji. Moja konkluzja jest taka, że VRSS to niezbyt udana technologia, która po prostu za dużo obiecuje, a mało tak naprawdę robi. Więc na dzień dzisiejszy odradzam, nie polecam i wydaje mi się, że Nvidia też sobie z tego zdała sprawę, dlatego nie aktualizuje tej technologii w żaden sposób. Jeżeli miałbym Wam doradzić, co możecie zrobić, by zwiększyć jakość obrazu, też za bardzo nie tracąc na FPS-ach, choć wiadomo, zawsze jakiś tam delikatny spadek będzie, nie? To oczywiście podnieść rozdzielczość w grze, korzystając z supersamplingu, który jest dostępny w SteamVR, czy też w przypadku Oculusa, na przykład w Oculus Tray można sobie ustawić na sztywno. Jeżeli to jest dla Was za mało i dalej Was irytują postrzępione linie, to na przykład warto jest rzeczywiście włączyć anti-aliasing wbudowany w grze. 4 próbki, 4x w 100% wystarczy, nie trzeba lecieć na maksa, chyba że macie jakąś naprawdę potężną kartę graficzną. No i cóż, dodatkową alternatywą jest skorzystaniem z Reshade'a w VR, ale to sobie zostawię na kolejny tydzień. Na dzień dzisiejszy się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę. Jeżeli interesują Was takie filmy i chcielibyście ich więcej, to nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, ponieważ co środę takie filmy będą na ten kanał wjeżdżały. Także dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.